Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, nazywam się Mateusz Kusznierewicz i zapraszam Was na Longevity Walk. Jest to takie specjalne wydanie Power Walka, które realizujemy wspólnie z naszym partnerem Longevity Center. I słuchajcie, moi drodzy, na dzisiejszy spacer zaprosiłem doktora Roberta Jaremę. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Cześć Robert, kłaniam się serdecznie. Fajnie, że przyjąłeś zaproszenie na nasz wspólny spacer. Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy o badaniach, takich bardzo szczegółowych, bardzo ciekawych badaniach, które przechodzę u Was. Ja Ciebie przedstawię jako dyrektora medycznego Longevity Center, tak? Bo to Twoja rola? Tak jest, tak. Fajnie. I Na razie nie rozmijasz się z prawdą, więc... Nie przeszkadzasz. To dobrze. Robert, od czego zacząć? Ja bym chciał tak naprawdę, żebyś opowiedział tutaj wszystkim, którzy dołączyli do naszego wspólnego spaceru. Pozdrawiamy Was serdecznie. Na czym te badania polegają, które u Was przechodzę? Bo spędziłem u Was jeden cały dzień. Przeszedłem przez wiele gabinetów, pokoi i zobaczyłem urządzenia, których wcześniej nie widziałem, a uwierz mi, widziałem w swoim życiu sporo, szczególnie w mojej karierze sportowej, olimpijskiej. No ale to, co Wy ze mną robicie i z innymi, można tak nazwać, pacjentami, klientami? Tak, klientami, bo my nie chcemy stygmatyzować jak pacjent, to znaczy, że chory, a one są sami zdrowi ludzie. No właśnie, no to jest wyższy poziom tej opieki medycznej i wszystkiego, co związane z długowiecznością. Opowiedz mi i wytłumacz proszę mi, ale też i wszystkim, na czym te badania polegają i o co w tym wszystkim chodzi. Kiedy zakładaliśmy Longevity Center, to tak się zastanawialiśmy tak naprawdę, o co chodzi w tym longevity dokładnie. Nie wcale nie o to chodzi, żeby bardzo długo żyć, tylko żeby dobrze żyć, żeby to życie było naprawdę wartościowe, a sama starość bardzo krótka. Ale żeby to określić, musimy zejść do poziomu medycyny. Dlatego tak dużo badań. I myśmy nasze badania podzielili na 3 poziomy. Na poziom tu i teraz, temu służą tak zwane wieki biologiczne, bo chronologicznie wiesz, ile masz lat, ale biologicznie organizm starzeje się w różnym tempie, oby jak najwolniej. I trzeba to ocenić, tych wieków biologicznych jest wiele. O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Potem schodzimy na poziom komórkowy, żeby zajrzeć do komórek, zobaczyć, jak one zarządzają energią, co tam się dzieje w komórkach, jak się regenerują, a potem zejdziemy na poziom genetyczny i geny też mają swoje znaczenie. Nie tak jak kiedyś, wcześniej się wydawało, że geny determinują nasze życie. Otóż tak nie jest. Mówi się, że geny to jest 7 do 20% tego, co z nami się dzieje. Czyli zobacz, epigeną, czyli to, jak my sobą zarządzamy, to my w ponad 80% możemy wpływać na geny. Na to, jak je włączać, wyłączać. Czyli mamy ogromną władzę w naszym stylu życia. A wydawałoby się, że jest odwrotnie, prawda? Że to, z czym się urodziliśmy, jacy jesteśmy, to już tego nie możemy zmienić. Znaczy, są takie te geny deterministyczne, oczywiście jak kolor oczu czy inne rzeczy, ale większość genów możemy nimi zarządzać. To jest fantastyczna informacja. To dobra wiadomość. Bardzo. Fajnie. Ciekawą rzecz powiedziałeś, że są to 3 stopnie, 3 obszary tych badań, nazwijmy, które tutaj przeprowadzacie. Ja już przez to przeszedłem, czekamy jeszcze na wyniki badań genetycznych, prawda? Jeszcze trochę spływa. Dokładnie i fajnie. Przed nami długa rozmowa, taka 1,5 godziny, jak ją zapowiedziałeś, która to wszystko podsumuje. Natomiast ja już dostałem szereg informacji zwrotnych i niektóre badania nawet sobie omówiliśmy, co za chwilę usłyszycie, bo ja nie mam żadnego problemu, żebyśmy o nich otwarcie Zdziwiłbym się, gdybyś miał. To masz tak świetne wyniki, że należy się chwalić. No tak, dziękuję, miło. Tak szczególnie doktor Jarema to mówi z własnych, ale to za chwilkę. Natomiast to, co mnie zainteresowało, to właśnie to, że powiedziałeś o długowieczności, żeby ta starość nasza trwała jak najkrócej. Tak. To jest fajne podejście. My o tym rozmawialiśmy podczas naszego pierwszego Longevity Walka z Joanną Bench, założycielką Longevity Center. I tak, naszą wizjonerką. Właśnie. I polecam Wam, jeżeli nie słuchaliście jeszcze tego Longevity Walka, to żeby go obejrzeć, ale Joanna tak bardzo, można powiedzieć, bardzo fajnie, ale ogólnie opowiedziała o podejściu do Longevity Center, o tym, dlaczego to stworzyliście. Natomiast tu porozmawiamy dzisiaj o takich szczegółach. Te badania, które oferujecie, które macie w swojej ofercie, ja nie widziałem takiej oferty nigdzie wcześniej. Kiedy pójdzie się do lekarza
mam na myśli takiego, do którego każdy mamy dostęp gdzieś w naszej okolicy, albo do szpitala. Czy takie placówki oferują to, co wy oferujecie? To generalnie jest tak, że to nie są wcale nowe urządzenia i nie takie bardzo jakieś wymyślne. One są powszechnie dostępne, tylko nikt nie złożył tego w ten sposób. Nikt nie zebrał tych badań w jednym miejscu i nie porównał je w ten sposób, nie połączył tymi kropkami. Teraz jak do nas przychodzą ludzie i my robimy te wszystkie fancy badania, o których być może wspomnimy za chwilę, Tak. to naszym zadaniem jest właśnie połączyć je tymi kropkami i powiedzieć, zobacz, jesteś w tym miejscu. W Twoim życiu znalazł się zdrowotnie w tym miejscu. Ma też dowiedzieć się, co zrobić, żeby do poziomu optymalnego dojść. Tak. I co więcej, ma się dowiedzieć, co zrobić, żeby ten poziom optymalny jak najdłużej zachować. Czyli to nie jest tylko surowe dane, poczytaj sobie, dowiedz się z internetu. I to zostawiamy Cię z tym. I zostawiamy Cię z tym, tylko my dokładnie przedstawiamy tą drogę, którą należy pokonać, żeby ci ludzie jak najdłużej zachowali swoją jakość, świeżość umysłu i funkcjonowanie fizyczne. No i w tym widzę właśnie logikę i sens tego, co robicie. To jest super obraz. Dobrze, no to przejdźmy do wyników moich badań. Pierwsze jest to, co zwróciło moją uwagę. Fajna wiadomość. Uwaga, moi drodzy, mój wiek biologiczny w tym roku kończy 50 lat według PESEL-u, a tutaj na wynikach wyskakuje: Mateusz, masz 34 lata. No i o to nam chodzi. No. W ogóle naszym celem jest to, żeby obniżyć wieki biologiczne o 15 lat versus chronologiczny. To jest taki dobry... To jest Ludzie, wasz cel, czy tak, cel tak. generalnie taki... Znaczy my chcemy to Tak, czyli tak my zrobić, też. żeby ci ludzie tak chcieli, a oni do nas przychodzą, żeby właśnie to osiągnąć. Jasne. Jest to absolutnie osiągalne. Tak. Więc my możemy tak zarządzać tym organizmem, żeby ten wiek biologiczny na różnych poziomach, bo inny jest wiek biologiczny układu sercowo-naczyniowego, inny oddechowego, my będziemy to wszystko spinać. A czyli jest kilka wieków O, jest biologicznych. ich wiele. Tak naprawdę ich jest coraz więcej. My przeglądamy cały czas pracę najnowszą, bo jak wybuchło longevity, a teraz jest bardzo modne, to naprawdę nagle stało się to na tyle modne, że każdy uniwersytet liczący się chce stworzyć swój wiek biologiczny. Aha. I te naprawdę najlepsze uczelnie światowe zaczynają tworzyć spin-offy na podstawie swoich wyników badań i tworzyć kolejne wieki biologiczne oparte na wydolności układu immunologicznego, na różnych układach. Jest na przykład taki bardzo fajny wiek biologiczny, który pokazuje też, czy zrobiliśmy. Nazywa się Dunedin Pace i on pokazuje, jak szybko starzejesz się versus rok chronologiczny. No proszę. Czy nabierasz szybciej lat, czy mniej, a właściwie miesięcy. Tak. Więc bardzo wiele różnych podejść jest. My to wszystko przeglądamy i patrzymy, które z tych wieków są na tyle potwierdzone naukowo, że możemy je bezpiecznie wdrożyć do naszej diagnostyki, nie strasząc oczywiście ludzi. To te 34 lata, które wyszło na wynikach badań, to który to jest bieg biologiczny w moim przypadku? To jest metaboliczne na razie, czyli jak Twój organizm pozyskuje i zarządza energią. Bardzo ważna rzecz, bo to daje Ci właśnie swobodę życia. Natomiast to jest jeden z wielu, będziemy Ci to przedstawiać. My do tego wszystkiego jeszcze te wieki biologiczne łączymy w pewną taką całość funkcjonalną. Ja zawsze tłumaczę moim klientom, że jak ktoś kupuje samochód, może sprawdzić najmniejszą śrubeczkę tego samochodu, ale i tak na koniec musi pójść do salonu i się tym samochodem przejechać. Wtedy podejmie decyzję. To samo tutaj. Samo wykonanie wieków biologicznych jest ważne, ale na koniec musimy dodać ten element funkcjonalny, jak one razem funkcjonują. Tak. Jak one pracują na co dzień. I to wtedy możemy odpowiedzieć, ok, jesteś zdrowy i dobrze to wszystko razem współgra. Czy musieliście jakoś dodatkowo się przeszkolić, wy jako eksperci pracujący w Longevity Center, żeby móc zaoferować taką usługę i takie podejście i, no, że tak powiem, zrozumienie tego wszystkiego, połączyć te wszystkie kropki? Wiesz, fantastyczną rzeczą w medycynie jest to, że ona bardzo szybko się rozwija. Nauka bardzo szybko się rozwija i stąd powstał taki pomysł, żeby ludzie zaczęli się specjalizować. Mamy specjalizacje, coraz głębsze specjalizacje w specjalizacjach. Cudowna sprawa. Jeżeli masz problem z jakimś, nie wiem, z małym palcem lewej stopy, to idziesz do specjalisty i na pewno wiesz, że dobrze się tą zajmie. Natomiast błędem w tym wszystkim, pewnym grzechem, który zaczęliśmy popełniać jako lekarze, jest to, że my się nie komunikujemy. Między sobą? Tak, że takie są osobne wyspy, to się tak ładnie nazywa, Tak. że straciliśmy ten big picture. To tak jak się buduje też dom i hydraulik narzeka na elektryka, a elektryk na tego, co kładzie posadzki, prawda? Tak. I wiesz, Bo nie ma komunikacji między nimi. Dokładnie tak. I pośrodku tego wszystkiego jest ten człowiek. Nieważne, czego nazywam pacjentem czy klientem, ale on jest gdzieś pośrodku, chodzi po różnych specjalistach, dostaje kolejne leki, każdy ciągnie kołderkę w swoją stronę i nagle on jest trochę taki zostawiony sam sobie.
Tak. Więc my, zbierając tą całą wiedzę, zaczęliśmy ją łączyć, tak jak mówię, łączyć te kropki. I tej wiedzy zrobiło się tak dużo, że my zrobiliśmy wewnętrzną taką Akademię Longevity, gdzie mamy specjalne kursy dla lekarzy i żeby nauczyć się tego naszego sposobu myślenia, specjaliści wybitni, którzy są w swojej specjalizacji świetni, Tak. przychodzą do nas i muszą spędzić, uważaj, minimum 6 miesięcy, żeby nauczyć się tego wszystkiego, co myśmy stworzyli. Więc to jest naprawdę duża, gruntowna wiedza, którą trzeba na nowo przyswoić, żeby wyjść z tego swojego silosu specjalizacji. Jasne, no ciekawe, to fajne podejście, to bardzo mi się podoba. Moi drodzy, ci z Was, którzy nas teraz oglądają, to mogą to zobaczyć. To, co mam teraz na ręku podłączone, ja będę przez 24 godziny miał, to jest holter, prawda? Holter ciśnieniowy, tak. Na ramieniu swoim mam przyczepiony już na stałe od 2 tygodni stały... Ciągły pomiar glukozy. Tak, to jest czujnik, który ciągle mierzy mi poziom glukozy. Mam podgląd pod to na swojej aplikacji, bo ten czujnik łączy się poprzez Bluetooth Zresztą ja z też moim mam. telefonem. Chciałem powiedzieć, że ja też mam podgląd tego, co się dzieje u Ciebie z glukozą. Aha, u mnie, no właśnie, bo Tak. dzisiaj w gabinecie u Ciebie w pokoju pokazywałeś mi to na ekranie, omawialiśmy to. No jestem w ogóle podłączony na wiele sposobów. Jeszcze kilka dni temu w nocy, na noc założyłem watchpada, tak zwanego, którego od Was dostałem. Po pomiarze włożyłem go Czyli do... urządzenie, które bada potencjał do bezdechów sennych. A właśnie. Więc tutaj mam elektrody na piersi. Ciekawie jak ten mikrofon, który mamy tutaj podłączony, czy nie sprzęga się z tym. Sygnału. No, damy radę. To jest cała procedura, którą w ten sam sposób, że tak powiem, podłączacie wszystkich innych także klientów, którzy tutaj przychodzą do Was? Tak, jak gdyby myśląc o longevity są takie 3 główne hasła, bardzo istotne. Pierwsze hasło to jest big data. Tak. My wiemy o tym, że są ogromne bazy danych pacjenckich prowadzone przez dziesiątki lat i skoro już wiemy, jak ten proces przebiega, tworzenia różnych chorób, no to jeżeli ja wiem, że mam jakieś zmiany we krwi, które potencjalnie za 5 lat dadzą mi 80% ryzyka jakiejś choroby, to po co czekać te 5 lat? Więc te big data w tym wszystkim tak naprawdę zmieniło nam percepcję i patrzenie, jak się te dane można je wykorzystać. Tak. Druga rzecz z tego wynikająca to jest personalizacja. Czyli my nie patrzymy generalnie na ludzi, tylko jak mamy taką chmurę informacyjną, to możemy ją doprowadzić do Mateusza lat 50 i pokazać, zobacz, w Twoim wieku, Tak. w Twoim zapotrzebowaniu energetycznym, w swoim Zawodzie i tym, co stresie robię. i różnych rzeczach, to jest tak naprawdę Twój sposób na życie, uszanujmy to, nie róbmy żadnej rewolucji, ale można pewne rzeczy pozmieniać, żebyś to robił mądrzej. Niektóre, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, może wymagałyby rewolucji, szybkich zmian, bardzo dużych, akurat w moim przypadku nie. Nie. Ale od razu dostałem od Ciebie sygnał i pewno od innych specjalistów, z którymi będę rozmawiał, chociażby od dietetyczki czy neurologa, Tak. także mogę dostać takie wskazówki. Rozumiem, że Wy między sobą o mnie rozmawiacie, prawda? No my w ogóle mamy taką zasadę, że co poniedziałek spotykamy się na konsylium i każdy specjalista, mamy ich wielu, wypowiada się na Twój temat. Więc znowu łamiemy te silosy, tylko łączymy się, uczymy się nawzajem i możemy sobie spokojnie wytłumaczyć pewne rzeczy. No, przez to się rozwijamy, bo to jest ważne. Ale trzecie hasło, które w tym wszystkim właśnie. jest, to właśnie jest ciągły monitoring. Dlatego, że ja oczywiście nie jestem przeciwnikiem różnego rodzaju retreatów, takich, gdzie zdrowotny wyjeżdża się na tydzień, na 2 tygodnie, je się trawę, po której się spaceruje, pije się wodę ze źródła, wszystko fajnie, tylko potem po tym czasie wracam do normalnego życia Tak. i rozczarowanie jest ogromne. Więc my chcemy ocenić tych ludzi w naturalnym cosie, w ich normalnym życiu, codziennym, kiedy możemy zmierzyć te wszystkie rzeczy i jak Ty reagujesz na co dzień. Co Cię denerwuje, a co nie, jak Ty śpisz na co dzień, Tak. co wpływa na Twój sen, jak się odżywiasz na co dzień. I dzięki takim urządzeniom, które są coraz mniejsze, Tak. coraz wygodniejsze do stosowania, a co więcej mają coraz więcej danych, Tak. my możemy ogromnie dużo informacji o Tobie wiedząc, poprawić się w normalnym życiu. Nie no, świetna sprawa. Też zauważyłem, że pomimo, że jestem podłączony i mam kilka tych urządzeń już na sobie, to nie czuję dyskomfortu. Znaczy czuję je oczywiście, ale to nie są te, które pamiętam z lat 90. ubiegłego stulecia, gdzie zakładano mi na ramię tą całą opaskę. Pomiar ciśnienia to było ten taki podnoszący się do góry wskaźnik tak. rtęciowy chyba jeszcze, już nie pamiętam jaki, ale to było po prostu stare czasy. Tak, pomiar korodkowa, natomiast
Faktycznie te urządzenia są coraz lepsze, coraz więcej danych dają i one świetnie potem funkcjonują w dalszym życiu, bo już wiesz, jak z nich korzystać, Tak. no to będziesz sobie spokojnie z nich korzystał. Mój rekord to jest 3 urządzenia naraz i było trudno spać. One wszystkie 3 służyły do pomiaru jakości snu, tylko że naraz nie działały za dobrze. No tak, no ale to takie Ale ciekawostki próbujemy wam na siebie wszystko. Tak, przedstawiamy Wam takie ciekawostki, żebyście mieli obraz, jak to wszystko wygląda. Podczas tego całego dnia, które spędziłem u Was w centrum, Longevity Centrum, w pewnym momencie zostałem zaproszony, żeby się położyć na urządzenie, które zeskanowało całe moje ciało. I później, kiedy pokazywałeś mi tego wyniki, zwróciło moją uwagę moja nadwaga. Mam nadwagę, moi drodzy, ale to, co mnie zaskoczyło, to wtedy, kiedy Ty, Robert, powiedziałeś: Mateusz, masz nadwagę mięśniową. Tak. Szok. Czy można mieć nadwagę mięśniową? Można, oczywiście, dlatego że ten organizm jest jakoś zbudowany, ma swoje proporcje. Jeżeli czegoś jest za dużo, to mamy potencjalnie problem, tak? Tak. I teraz oczywiście najczęściej nam się kojarzy nadwaga z tłuszczem, z tkanką tłuszczową, czy ona jest podskórna, czy visceralna, to w tym badaniu wyszło, czyli ta wewnątrzbrzuszna, czy tam trzewna. Natomiast można też mieć za dużo mięśni. Tak, Jeżeli masz za dużo mięśni, te mięśnie trzeba nakarmić, tak. je trzeba uruchomić, Tak. trzeba nimi zarządzać. Teraz jeżeli jesteś gotów, tak jak Ty, i dbasz o to swoje ciało, to fajnie, Tak. bo z wiekiem następuje taki proces, który nazywa się sarkopenia, czyli powolna utrata tkanki mięśniowej. Sarkopemia. Tak, i to jest utrata rzędu 1-2% rocznie. Tak. I niby niedużo, ale nagle po 10 latach może Ci ubyć 20% mięśni, a to już jest dużo. Dlatego tak się często mówi, żeby ćwiczyć z obciążeniami w starszym wieku. Tak, zdecydowanie tak, więc lepiej mieć trochę więcej mięśni, bo i tak człowiek z wiekiem gubi, bo już tyle nie trenuje, nie ma takiej energii. Natomiast też nie za dużo, bo tak jak mówię, to mięso trzeba nakarmić i to też wymaga od organizmu większej pracy układu sercowo-naczyniowego, oddechowego. Wiąże się to z różnymi wymogami dla organizmu. Ciekawe określenie, mieć nadwagę mięśniową, ale tu u mnie to wynika ze sportu, który uprawiam. Oczywiście. Z żeglarstwa muszę mieć bardzo przede wszystkim mocne mięśnie nóg, na których balastujemy, także całego korpusu, na którym utrzymuję w mięśniach pleców i brzucha całe ciało, gdzie wychylamy się na tych łódkach. No ale też po tym zeskanowaniu, po tym całym badaniu wyszło, że mam nadwagę tłuszczową. I Jesteś mój zbyt poziom... krytyczny dla siebie. Tak zostałem wychowany i wiem, że można coś z tym zrobić i jestem z tym ok. Mam zapisane, że poziom mojej tkanki tłuszczowej wynosi 21,6%. Tak. Generalnie rzecz ujmując, natomiast to, co mnie bardzo zainteresowało, to ilość kilogramów, a bardziej gramów, bo całe szczęście nie przekracza to 1 kilograma. I uwaga, może Was to zainteresuje, podział na tkankę tłuszczową podskórną, czyli tą, którą mamy tuż pod skórą, prawda? Fałdki tak zwane. Takie fałdki. A druga to jest tkanka tłuszczowa trzewna, czyli to, która się układa i okłada wokół Jelit, chociażby wątroby, tak. dokładnie. No i moje wyniki wyglądają następująco w chwili obecnej, bo tak jak umawialiśmy się, za jakiś czas zamierzam się ponownie zbadać u Was, bo to jest cała droga, ścieżka. Ja nie raz przyszedłem tutaj do Longevity Center, ja przyjdę tutaj wiele razy co jakiś czas, żeby zobaczyć progres, no albo, no nie daj Boże, regres, tak się mówi chyba tak. I teraz tak, tkanka tłuszczowa podskórna to jest 581 gram, czyli nieco ponad 1,5 kg. Ale jest, a druga to jest trzewna 824, czyli prawie kilogram. I zwróciłeś na to uwagę, że coś z tym można zrobić. Tak, tak. No to mówimy o badaniu DEXA albo densytometrii. Badanie rentgenowskie, które pokazuje skład ciała co do grama. Mierzymy tkankę mięśniową, mierzymy tkankę tłuszczową, ale także oceniamy wysycenie kości wapniem, więc czy jest jakieś objawy osteoporozy, czy nie. Ale to jest mała część tego badania densytometrycznego pełnego i w tym badaniu jesteśmy w stanie faktycznie określić, jaką masz odsetek tkanki mięśniowej, stąd ta nadwaga mięśniowa, ale także ten odsetek tkanki tłuszczowej. I tutaj dzielimy ludzi na takie dwie grupy, na TOFI i FOTI. To jest, FOTI jest najczęściej rozpoznawane, czyli mamy fat outside, ale thin inside. To są
osoby, które FOTI, potencjalnie czyli fat outside. ale Okej. thin inside, czyli osoby, które potencjalnie wydają się otyłe albo z nadwagą, natomiast to jest tylko tłuszcz podskórny, Tak. natomiast w brzuchu tego tłuszczu za dużo nie ma, tego visceralnego. Z punktu widzenia metabolicznego jest to zdecydowanie lepsza sytuacja niż tak zwany TOFI, czyli thin outside, ale fat inside. I mamy takich tutaj mężczyzn, którzy są szczupli, wysportowani, Tak. ale na przykład potrafią mieć 4 kg tłuszczu w brzuchu. 4 kg. 4, to był nasz rekord, 4 kg. Ty masz 800 gram. Tak. Zobacz jaka różnica. I to był człowiek, który naprawdę dbał o siebie. Tylko popełniał pewne błędy treningowe, które mu tam potem skorygowaliśmy. Tak. I jak mamy te dane z tej DEXA albo densytometry, różnie o tym mówi, to my możemy wtedy zobaczyć, jak przebiega Twój metabolizm i także wprowadzić pewne zmiany w organizmie. Norma dla tłuszczu wewnątrz brzucha to jest 500 gram. Też nie powinno być go za mało. Więc Twoje 800, przepraszam, ale to jest nic, a pół kilo tkanki tłuszczowej podskórnej to też jest nic. Więc jeżeli mówimy o nadwadze, Tak. to mocno przesadzasz. Ale rozumiem, To jest moje olimpijczyk. podejście, właśnie wiesz, stawiam sobie zawsze poprzeczkę wysoko, ale też i to jest dla mnie ważna informacja, bo ja w ogóle o tym nie wiedziałem. Oczywiście w karierze sportowej mieliśmy całą opiekę medyczną i też nam mierzono, ale co ciekawe zazwyczaj tkankę zewnętrzną, Podskórną, tak. tą podskórną, a nie tą trzewną. I to powiem Wam, że jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawa informacja. Nie to, że tam oczywiście męczy mnie to, czy spędza sen z powiek, nie wywołuje stresu, ale jest dla mnie impulsem do pewnych zmian, które chcę wprowadzić, ale chcę te zmiany wprowadzić z głową i całe szczęście u Was też nie tylko, no bo Ty się zajmujesz taką generalną medycyną męską, prawda? Też? No, generalnie medycyną. Tak, natomiast macie specjalistów i wiem, że jestem umówiony z Wandą, Waszą ekspertką od dietetyki, Tak. prawda? Tak. Z którą konsultuję. Nie muszę z Tobą o tym rozmawiać? Nie, i to jest w ogóle bardzo fajny proces, dlatego że my robimy tak zwany mentoring dietetyczny. Aha, Czyli jak przychodzą badania krwi, jest pierwsze spotkanie z dietetykiem, tak. potem jest taki dziennik, gdzie wysyła zdjęcia się wszystkich potraw, które siedzie przez mniej więcej tydzień. Przychodzą badania dodatkowe, badania genetyczne i znowu masz spotkanie z dietetyk i na podstawie tego, co chcesz osiągnąć, bo każdy ma inne cele, na podstawie Twoich nawyków, no bo my nie chcemy robić rewolucji. Czasami są drobne zmiany potrzebne, drobne korekty, żeby od razu się lepiej odżywiać. Tak. Na podstawie świeżych badań krwi, badań dodatkowych i Twoich predyspozycji genetycznych, które tu akurat mają ogromne znaczenie, układamy Ci sposób odżywiania. I nagle się okazuje, że przy niewielkich ruchach bardzo dużo się zmienia w naszym funkcjonowaniu, metabolizmie, samopoczuciu. Tak, fajnie, bo powiem Wam, moja obserwacja jest po rozmowach z Wami, powiem Wam, powerwalkerom i powerwalkerkom, które tutaj chodzą razem z nami, że moja obserwacja jest, kiedy byłem w Longevity Center i prowadzimy te rozmowy, to tutaj nie ma ciśnienia. Jest to robione z głową i takim wyczuciem, bo właśnie tu nie chodzi o wywieranie presji, a wręcz fajne sugestie. Natomiast ja przyszedłem z pewnym, że tak powiem, ostrzeżeniem, które zobaczyłem na ekranie swojego telefonu, kiedy podglądałem przez tydzień poziom swojej glukozy. Glukoza to jest energia, glukoza to są węglowodany, prawda? Ale głównie i do tej pory myślałem, że przy moim odżywianiu mam ryzyko tego, że poziom tej glukozy jest zbyt wysoki, szczególnie wtedy, kiedy nie zjem odpowiednio, a zjem za dużo tych nieodpowiednich rzeczy. Natomiast okazało się, że w ogóle nie przekraczam tego pułapu górnego. Natomiast przekroczyłem poziom dolny i to nocą. Około godziny 2, 3, 4, już chyba zobaczyliśmy, podejrzeliśmy to wcześniej. Tak. 2 czy 3 razy zdarzyło się, że poziom mojej glukozy bardzo spadł. I mnie to zaniepokoiło. Przyszedłem z tym do Roberta, a Robert odpowiedział tak. A ja powiedziałem, że oczywiście ja mogę Ci na ten temat powiedzieć dużo, ale zdecydowanie więcej powie Ci nasza pani dietetyk, doktor nauk o zdrowiu Wanda Baltaza, którą, jak wiem, spotykasz następnym razem na Powerwalku, więc wtedy wydrąży się cały temat. Ja proponuję, żebyście zadawali też pytania, wtedy Mateusz będzie mógł więcej zadać pytań Wandzie, która ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie i pięknie mówi. W wspaniały sposób zapowiedziałeś kolejny Longevity Walk. Z całym szacunkiem dla Wandy, jest świetna. No fajnie. No to moi drodzy, myślę, że to tyle na dzisiaj. Robert, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. No i tak jak Robert wspomniał, zapraszamy Was na kolejny Longevity Walk za 2 tygodnie. W soboty chodzimy po długowieczność. Właśnie Longevity Walk. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam gorąco, dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia Wam życzymy i razem spacerujemy właśnie Jak najdłuższego. po zdrowie. O właśnie, w dobrej formie.
Cześć, trzymajcie się, pa, pa. Pozdrawiam. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem serii Longevity Walk jest Longevity Center. Partnerem strategicznym Power Walk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.